Cześć, witajcie. Witam Was w ostatnim już materiale na moim kanale z serii poradników do World of Tanks z trybu stalowego łowcy. Ostatni materiał to będzie odnośnie huragana. Jest to pojazd średni z drzewka polskiego. Jeżeli chodzi o umiejętności, jakie ja preferuję na tym pojeździe, macie je przedstawione obecnie na ekranie. Ten odcinek będzie zupełnie inny od poprzednich, gdyż wrzucę Wam tutaj aż dwie powtórki. Niestety żadna z nich nie będzie zwycięskim pierwszym miejscem, ale na obydwu myślę, że zrobiłem dość ciekawe, fajne wyniki, nie tylko strzeląc w bociki, ale również i graczy. Jest kilka fragów porobionych, uszkodzeń troszeczkę zebranych. Standardowo, jeżeli chodzi o moje podejście na tych mapkach w tym trybie, to zawsze na początku zbieram zaopatrzenie materiałami eksploatacyjnymi. Zawsze na początku, że jest taka możliwość, to staram się pozbierać, a teraz będziecie wiedzieć też dlaczego. Bo skupiając się m.in. na początku na strzelaniu w przeciwników i tracąc ten czas na celowanie albo jakieś jeżdżenie za nimi, ten czas możecie wykorzystać właśnie zamiast za taką pogonią, właśnie zbierając tych zaopatrzeń i nabijaniu spokojnie sobie poziomów. Jeżeli chodzi o medy, tak samo jak i pojazdy ciężkie, wybieram standardowo, jak zwykle, dynamikę. Maksymalną prędkość wybieram tylko i wyłącznie dla pojazdów lekkich, ponieważ uważam, że pojazdy lekkie mają bardzo dobrą moc na tonę i już ogólnie na początkowych poziomach mają bardzo prędkość maksymalną dobrą, jak i zarazem przyspieszenie, więc zwiększenie maksymalnej prędkości jest dla nich wskazane, a na pojazdach średnich czy ciężkich zwykle daje dynamikę. Kolejne punkty tutaj z zaopatrzeniem materiałami eksploatacyjnymi są zebrane. No są tutaj trzeci poziom. Szukam cały czas ogólnie tych punkcików, żeby jak najszybciej te poziomy z ulepszeniami powbijać. Tutaj widzę, że w okolicy pojawi się jakiś zrzut, ale początkowo skupiam się na tym zaopatrzeniu. Postanowiłem, że zaryzykuję, po prostu podjadę, bo skoro to jest tak blisko, to prawdopodobnie mało kto zdąży się wyrobić tutaj w tej okolicy, że mi to zwędzić, czy po prostu podjechać i mnie gonić. A to tak właśnie widzicie, zbieram sobie ten zrzut. Wstać tutaj już automatycznie sporo bonusików. Mam czwarty poziom, na razie 0 uszkodzeń naklepanych, 0 fragów, a w potyczce zostało 14 graczy razem ze mną. Kolejne zaopatrzenie zbieramy. Na razie to jest bardzo spokojnie. Nikt tutaj się jakoś zbytnio nie pojawia, nikt tutaj nie wyskoczył. Teraz się pojawia tylko jakiś bocik, który razu wykrył zając. Więc tutaj na autocelowaniu, czyli tak zwanym auto-aimie, tutaj myślę, że sobie postrzelam, ale na razie tak czy siak skupiam się na zebraniu tych zaopatrzeń, gdyż raczej to bocika i tak czy siak dogonię. On tutaj przy okazji gdzieś się obija i się blokuje, więc tutaj wjeżdżam na górkę. Strzelam na auto-aimie, ale jakoś tak to średnio wychodzi, więc przełączyłem się na celowanie ręczne. Dobijam go. Te pierwsze uszkodzenia wpadają, aczkolwiek są to uszkodzenia z zniszczenia bocika, więc to jakoś zbyt wiele nie wnosi. Trofeum tutaj z tego zająca zebrałem. Kolejny punkcik z zaopatrzeniem eksploatacyjnymi materiałami jest na moim koncie. Kolejny bocik mi się pojawia, tutaj będzie, powiem wam, naprawdę sporo tych bocików, co by nie mówić. A patrzcie, że zawsze nawet klepiąc te bociki i tak sobie nabijacie uszkodzenia w potyczce, więc moim zdaniem naprawdę warto. A teraz mi tutaj się wyświetlił cały czas ten zając, ale tutaj za chwilę zobaczycie coś ciekawego. Popatrzcie, w tym samym miejscu pojawia się 404. Dlatego na początku, jak grałem ten tryb, miałem zwiechę dosłownie umysłową. Czy ja dobrze widzę, że ogólnie raz jest taki, ale okazywało się właśnie potem, że nie, po prostu są dwa rodzaje tych lekkich pojazdów, jeżeli chodzi o boty. Zbieram sobie z nich trofea. Tutaj kolejny zając mi się spawnuje. Prawdopodobnie trafiłem na jakiś punkt spawnu, więc korzystam z tego. Na razie mam 2000 uszkodzeń tylko na samych bocikach naklepane. Lecimy dalej. Oczywiście zbieramy te wszystkie trofea, jak żeby inaczej.
I teraz wyświetla mi się tutaj przeciwnik w postaci Beowulfa. Więc kombinuję tutaj ogólnie z błyskawicami. Tutaj jednocześnie klepię przeciwnika. Tutaj warto w ogóle opisać, jakie umiejętności na tym poziomie tak naprawdę posiadamy. Jeżeli chodzi o umiejętności, mamy tutaj standardowo regenerację, czyli jak tak już wspominałem wcześniej, umiejętność ta pozwala nam stopniowo przywracać 25 punktów PW pojazdu na przestrzeni 7 sekund. Oczywiście jak go ktoś trafi, to ta umiejętność jest zatrzymana i PW już nie jest przywracane. Kolejną właśnie umiejętnością, o której tak jak powiedziałem, piorunek, to jest wyładowanie elektryczne. I to tworzy strefę, w której pojawia się seria 6 ładowań elektrycznych. Każde ładowanie zdaje 100 PW i zmniejsza mobilność pojazdu znajdującego się w obszarze rażenia. I między aktywacją a pierwszym wyładowaniem jest okres 1 sekundy. Jak widzicie, to już 5000 naklepane, jeden frag na koncie, a ostatnia umiejętność to jest gwałtowny zapał. Na okres 20 sekund zmniejsza skuteczność naprowadzania i stabilizacja działa o 50%, ale każde twoje trafienie penetrujące zwiększa zdawane uszkodzenia o 15%, kumuluje się do 5 razy. Trafienia nie zadające uszkodzeń lub pudła resetują kumulację do zera. Trafienia w ładowaniu elektrycznym zaliczają się do premii za uszkodzenia, także tutaj warto korzystać jednocześnie z gwałtownego zapału oraz z władowań elektrycznych. A jednocześnie strzelając na przykład z pocisków o większej penetracji, ale mniejszych uszkodzeniach, żeby mieć tą pewność przebicia. Tutaj cały czas zbieram sobie te zaopatrzenia materiałami eksploatacyjnymi, licząc, że po prostu tutaj właśnie jakieś te ostatnie ulepszenia, czy te bonusy na pojeździe zbiorę. Zostaje 6 graczy ze mną. Ja mam cały czas to jednego fraga, tutaj pojawia mi się jakiś kolejny bocik. Jak widzicie, to jakiś totalny spawn tych botów w tej bitwie. Niedźwiedź, który praktycznie, można powiedzieć, że nie wiem, nie reagował początkowo na moje strzały, dopiero jak zbliżenie się do niego, to zaczął się obracać i strzelać. A kolejnym plusem, dla którego warto zawsze w tych trybach niszczyć tych przeciwników, jeżeli chodzi o botów, to są właśnie kończynki. Patrzcie, już mam ich 219. Tutaj wjechałem na tą czerwoną strefę, tutaj myślałem, że uda mi się jeszcze na szybciutko jakoś zgarnąć tam ten bonusik, a tej leciała zmiana strefy, no i praktycznie zaczęło mi zabierać HP prawie że. Więc automatycznie uciekam stąd. Tam początkowo była jeszcze żółta, ale no szybko się zmieniła, jak widzieliście, i postanowiłem szybciutko wycofać się do bezpiecznego obszaru. Zostaje 5 graczy razem ze mną. To jest taka naprawdę totalnie spokojna bitewka. Nie ma w tym jakiegoś wielkiego porywu. Może w następnym trybie tutaj postaram się jakoś bardziej efektywnie i bardziej agresywnie pograć. Potestować te swoje podejście. Jak tutaj widzicie, pojawia mi się przeciwnik w postaci Arlekina. Ja go klepię. Aczkolwiek on się fajnie, dosyć skutecznie schował. Mam umiejętność tego wyładowania. Używam go troszeczkę niestety. Zapędziłem się. Tutaj Arlekin nam puszcza kulę ognia. Moje wyładowanie praktycznie bez sensu zostało zmarnowane, ale mam ich troszeczkę w zanadrzu. Kula ognia zniszczona, 7500 uszkodzeń na liczniku, zostaje 4 graczy razem ze mną, 2 flagi na moim koncie i 7548 uszkodzeń. Popatrzcie, w oddali w ogóle na awku siedzi Bejlang, nie wiem co się stało, może kolegę wywaliło albo nie. Tak czy siak, darmowy flag wlatuje na moje konto i zostaje 3 graczy razem ze mną. Na horyzoncie wyświetla się nam huragan. Ja tutaj ogólnie użyję detekcji i chciałem jak najszybciej się wycofać, gdyż widzę, że no niestety, ale powoli tutaj zostaję zapędzony w kozi róg i będę w ogniu krzyżowym. Dostaję od tego huragana, aczkolwiek uznałem, że okej, tak czy siak będę tutaj się kręcił, może po prostu mu jakoś zwieję, ucieknę i zostawię go na pastwę do drugiego przeciwnika, niech oni się po prostu poklepią, a ja wtedy z tego skorzystam. Wjeżdżam na czerwoną strefę, żeby jak najbardziej się od nich oddalić, jak tylko się da. Tutaj jeżdżę na pograniczu, resetując sobie ten czas odliczania na czerwonej strefie. Dostaję i tak spota, więc tutaj cały czas coś ogólnie w okolicy jest.
Zrywam raz od czerwonej strefy, tutaj wjeżdżam jeszcze raz, żeby tylko sobie wykręcić i jak najbardziej się od nich oddalić, od tych przeciwników. Zrzut będzie za chwilkę w naszej okolicy, aczkolwiek tym razem go lekceważę po prostu i wolę udać się w jakiś bezpieczny sektor niż łasić się na jeden zrzut i ryzykując, że zostanę zjechany. Okazuje się, że ten drugi przeciwnik to był Wareg i on niszczy naszego huragana. Niestety, ta bitewka z Waregiem to będzie taka klepanka dość patologiczna, można rzec. Proszę bardzo, Wareg tutaj się wyświetla. Ja tutaj kombinuję z tym ładowaniem i proszę bardzo, nawet one działa. Zdaje 300 mu uszkodzeń, na razie 400, 500 uszkodzeń. Można powiedzieć, że maksymalne uszkodzenia z tego ładowania poszły. Ale ja niestety nie przebijam to Warega, pomimo tego, że w większości tam przypadków pokazywało na zielono. Mam tutaj 700 HP, ten Wareg dosyć mocno bije, bo aż za 900 praktycznie na PPK. A tu chyba jakiś po prostu bonusik mu polusowało. No i widzicie, ja kombinuję jak po koń pod górę. Czekam aż ten Wareg się pojawi, to jest taka, widzicie, taka przepychanka, praktycznie teraz kombinuję, że znaleźć jakąś opcję do strzelenia. No ja niestety ogólnie go nie przebijam, więc znowu zdaje mi praktycznie 550 uszkodzeń. To jest takie klepanie się, ten Wareg jest tak opancerzony, że tutaj moje szanse na uszkodzenie go są naprawdę, ale to naprawdę nikłe. Te 900 uszkodzeń było najprawdopodobniej właśnie z powodu dwulufki u niego, jak widzicie on ma tryb dwulufowy. Jest też inny wariant, ja tutaj puściłem regenerację. Tutaj Wareg kombinował, rzucił na mnie pole minowe, ale nawet nie planowałem tam zbytnio przyjeżdżać. Widzicie, tutaj on mnie strzela za 500, ja go strzelam za 200. To jest taka wymiana kulka wodna, która jest dla mnie średnio opłacalna. Zostałem 3 minuty do końca bitewki. No i niestety, jak widzicie, tutaj będzie moja końcówka. 9639 uszkodzeń, drugie miejsce. Niestety, ale z bonusami tutaj wpadło mi 516 koniczynek. I to jest pierwsza bitewka. Ekrany końcowe z tej bitewki są następujące. Jak widzicie, tak jak już mówiłem, było to drugie miejsce w drużynie. Mam 3 zniszczone pojazdy, 9639 punktów uszkodzeń zadanych, 1040 zablokowanych. Czy ten jeden frag to jest taki, no powiedzmy na gościu, który chyba był AFK, więc ja bym to nawet tak nie liczył. Jeżeli chodzi o uszkodzenia w drużynie, to był to trzeci najlepszy wynik. A my już teraz lecimy do kolejnej bitewki. I jak widzicie, to już ogólnie leci druga bitewka. Pierwsze co wjeżdżam standardowo w zrzut za opatrzeniem. Ta bitewka będzie, myślę, że dużo bardziej dynamiczna, jeżeli chodzi o starcia z graczami. Powinna wam dużo bardziej siąść. Na początku, tak jak mówię, już standardowo zbieramy jak najwięcej to zaopatrzenia materiałami eksploatacyjnymi. Jak najwięcej to zaopatrzenia materiałami eksploatacyjnymi. W celu jak najszybszego zboostowania naszego pojazdu. Pojawia się pierwszy przeciwnik w postaci Harbingera. Tutaj postanowiłem się tak troszeczkę go jednak połasić, patrząc, że jest akurat na dobitkę i tutaj zrobiłem odstępstwo od reguły. Ja widzę, że jeszcze jednocześnie goni się z jakimś pojazdem lekkim, więc tym bardziej dla mnie to jest ogólnie bardzo dobra wiadomość. Dobijam Harbingera, no i niestety ten pojazd lekki sobie z tego skorzysta i zbierze ten cały bonusik. Proszę bardzo, tutaj puściłem jeszcze przy okazji ładowanie elektryczne i jest tutaj ten oto piękny Arlekin, który dostaje ode mnie raz. Patrzcie teraz, mój czołg się przewalił i to jest największy dramat w tym trybie. Ta dynamika w tym trybie to jest jakaś kpina praktycznie. No popatrzcie, mój czołg stoi na boku, ruszyć się praktycznie nie mogę. Jestem uziemiony, zrywam tutaj od tego Arlekina. No kompletny jakiś dramat, co by nie mówić. Mam odrodzenie obecnie. A mogą też mieć 2 fragi i myślę, że ta bitewka dla mnie mogła być dużo lepiej rozegrana. A tak muszę od nowa gonić za wszystkimi punktami. I tutaj proszę o to, wyjeżdżamy w kolejne zaopatrzenie materiałami eksploatacyjnymi standardowo. Tym razem, jako że mam nabity jakiś poziom, to wybieram sobie standardowo dynamikę. Niestety, ten tryb moim zdaniem jest bardzo słabo zoptymalizowany, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie fizyki. Te pojazdy lecą dosłownie jak jakieś
kulki z papieru albo nie wiem jak to nazwać, jakieś piłeczki takie odbijające się byle gdzie. O, ty zobacz, teraz pojawia mi się przeciwnik w postaci wilka. I patrzcie jakie to jest upierdliwe stworzenie w tej grze. Ja go na szczęście jakim cudem wyminąłem, przez co on nie był potem w stanie dogonić mnie obracając swoją wieżyczkę i to jest jedyny przypadek, który miałem taki naprawdę korzystny. Porównując z innymi pojazdami, praktycznie zawsze ten wilk mnie klepał i przebijał. No dosyć irytująca bestia. Przynajmniej w tych początkowych stadiach rozwoju naszego pojazdu. Mamy 4. poziom, lecimy cały czas po te punkciki, zbieramy te zaopatrzenia, levelujemy sobie ten nasz pojazd, ulepszamy go na ile możemy. I w ogóle jeśli chodzi o mapkę, zapomniałem wspomnieć, to jest Fir. Popatrzcie, pojawia mi się teraz tutaj obecnie 2 przeciwników. Arlekin, tego tutaj blokuje, staram się go tutaj taranować, żeby nie uciekł mi ten hop. I jest tam też oto Harbinger. Na szczęście ubijam tego Arlekina. Harbinger tutaj się wycwania, widzi, że ogólnie ładuje, więc będzie wjeżdżał w trofeum. On się regeneruje i popatrzcie, i klepie mnie. I to jest teraz takie bawienie się z tym gościem. To jeszcze mnie będzie taranował, niestety. Staram się ogólnie nie oddawać pustych strzałów, skupić, wypycham go dodatkowo, czekam, uderzy go teraz wyładowanie i dzięki temu na spokojnie przeciwnik jest zniszczony. Ja mam 3 fragi, 12 pojazdów zostaje w tym starciu nadal ze mną. Pierwsze co to wjeżdżam automatycznie w materiały eksploatacyjne, żeby zebrać sobie standardowo wszystkie bonusiki. Tutaj widzicie, wykosztowałem się jak tylko mogłem. W kwestii wybierania mobilności na tym pojeździe, to ja preferuję akurat prędkość obrotu. I tak większość przeciwników potem by mnie przybijał, gdybym wybrał nawet pancerz, więc uznałem, że wolę szybkie bączki kręcić. Ten pancerz i tak jako taki nawet tam będzie jakaś szansa odbić, coś tam będzie. A myślę, że lepiej jest móc kręcić się wokół przeciwników. Móc coś objechać, szybko zwiać, niż być mułowatym dziadkiem. Tutaj mi się pojawił przez chwilę przeciwnik. Ja go tutaj klepię na ślepo. Mam troszeczkę tych pocisków, więc sobie pozwoliłem postrzelać. Kończy się możliwość odradzania, którego ja już i tak niestety nie miałem. Jak widzicie, tutaj mam cały czas malutko tych bonusów. Mam tylko jedno wyładowanie. Nie mam w ogóle ostatniej umiejętności w postaci gwałtownego zapału. Tutaj wyjeżdża mi przeciwnik w postaci Beilanga. Leję go na auto-aimie, ale kurczę, powiem wam, te autocelowanie ono jest dosyć też upierdliwe w tym trybie zwodnicze. Dlatego to z mojej winy nie trafiłem. Nie odpuszczam to Beilanga, cały czas go gonię. Wiedząc, że jak po prostu on mi zwieje, to będzie dla mnie upierdliwy, użyję potem kwasowego pocisku albo pojazdu autonomicznego i spokojnie mi zjedzie. On tutaj popełnia błąd, wjeżdża w ten słupek, ja go tutaj taranuję, dobija, mam 4 fragi, 9 graczy zostaje w potyczce razem ze mną. 5390 uszkodzeń zadanych. Jak mówiłem, ta bitwa jest dużo bardziej dynamiczna, powinna wam się o wiele bardziej spodobać. Nie jest to tylko takie zbranie błąsików i nic więcej. Pojawia mi się Arlekin. Widzicie, z dwulówką praktycznie. Zrzut zaopatrzenia będzie w okolicy. Ja tutaj się jakoś nie rzucam na to. Staram się klepać Arlekina. Ostatni pocisk niestety to był taki kalafior totalny. On sobie tak wiedzie teraz ten materiał eksploatacyjny. Zmierza w moim kierunku, aczkolwiek ja tutaj używam regeneracji i jestem przygotowany. Nalot mu kompletnie nie siada. Ja zbieram za to ogólnie zrzut, który zapewnia mi dosyć dużego boosta. Wybieram na szybko jeszcze ulepszenie. Niestety zapomniałem, że biorąc ulepszenie będę automatycznie musiał na nowo przeładować cały magazynek. Trafiam tego Arlekina raz, ale jako że już go nie dogonię, to uznałem, że sobie przeładuję magazynek. Mam 4 fragi na swoim koncie, 8 pojazdów zniszczonych. Pomimo to, że mam teoretycznie full
wypas, jeżeli chodzi o tej bonusiki w bitwie, to i tak nie odpuszczam żadnego zaopatrzenia materiałami eksploatacyjnymi, tylko wjeżdżam w nie, zbieram, że chcę tych bonusików dobić. Widzę, że tutaj w okolicy jest gdzieś jakiś bocik z przeciwnikiem, więc tak troszeczkę nadkryję Janusza. Dokoptowuję się do tej bitewki, widzę, że tutaj niedźwiedź klepie się z Arlekinem, ja to wykorzystuję, pcham Arlekina do niedźwiedzia. Arlekin teoretycznie dobija to niedźwiedzia, aczkolwiek ja tutaj również klepię fajnie Arlekina. I dzięki temu będę miał 2 razy trofeum. Proszę bardzo. 5 fragów na moim koncie, 4 pojazdy zostały w bitwie razem ze mną. Bitewka naprawdę bardzo fajnie się układała, jak dotychczas, dosyć dynamicznie. I myślę, że Huragan będzie chyba moim drugim ulubionym pojazdem w tym trybie, w porównaniu z Beilangiem. Beilang myślę, że zostaje na pierwszym miejscu z dosyć przyjemną pchełką, która wymaga troszeczkę pomyślunku, aczkolwiek daje dużo frajdy, a Huragan to jest taki drugi pojazd, który naprawdę ma duży potencjał. Jak widzicie, pojawia mi się przy okazji Valkyria, ona wjeżdża w ten zrzut, ja to ją po prostu ogólnie klepię, żeby ten zrzut zbijać. Niestety, ja jestem teraz w czerwonej strefie, ona się ode mnie, popatrzcie, nie trafia, ode mnie się odbija, odbiła się ode mnie. Ja tutaj puszczam sobie wyładowanie na spokojnie. Zostaje 3 graczy w potyczce. No i właśnie, jest tutaj Valkyria, jest tutaj Beilang. No i tak, ja też się skupiłem na tej Valkyrii. I patrzcie, jaki powiem największy, najgłupszy błąd, jaki tylko ogólnie mogłem. Mam już praktycznie połowę HP. To mnie goni Valkyria. Beilang mnie tutaj strzela też dość mocno. Jeszcze ten głupi pojazd autonomiczny wyjeżdża. No i jestem praktycznie na dobicie. I popełniam wielki błąd, gdyż dołączenie się do tego całego starcia zostaje 2 graczy, czyli właśnie Beilang oraz Valkyria. I Beilang te starcie, jak widzicie, wygra. Pasówka mu wleciała, udało się. No i gratuluję, no niestety bitewka mi kompletnie nie siadła. A jeżeli chodzi o wynik z tego starcia, to jest on następujący. Zająłem 3. miejsce, niewiele brakowało do pierwszego, mogłem to spokojnie wygrać. 5 pojazdów zniszczonych, 10 022 uszkodzenia zadane, 690 zablokowanych, 2202 punkty doświadczenia, 25 obligacji, 8 punktów przepustki bitewnej i tylko 238 koniczynek, jako że ta bitewka była chyba jako druga zaraz rozgrywana po tej, co przed chwilką dla was nagrałem. Tak kończy to starcie. Jeżeli chodzi o wynik w drużynie, to najlepsze, miałem drugie najlepsze uszkodzenia zaraz po tym właśnie Beilangu, który miał tylko 4 fragi, a ja miałem ich aż 5. No cóż, tak to się kończy. Jak widzicie, Huragan jest, albo można powiedzieć, że nawet był bardzo ciekawym pojazdem, dającym duże możliwości, dość mobilnym. Ten magazynek naprawdę jest bardzo fajny, a w połączeniu z ładowaniem możemy naprawdę tutaj bardzo fajne akcje rozegrać, figra takiego przeciwnikom napłatać. No i to tyle. Ja wam tutaj dziękuję, że oglądaliście tą serię ze mną. Mam nadzieję, że wam się ona podobała. Postaram się następnym razem jakoś bardziej wyrabiać w czasie. Niestety tak to ogólnie wyszło. A jeżeli wam się te materiały podobały, to zapraszam i zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z treściami na moim kanale, zostawiania dzwoneczka, ocenia tego materiału i napisania, jak wam się podobał w ogóle ten tryb, czy graliście, czy może po prostu jednak wam się szybko znudził. To będzie chyba na tyle. Dziękuję tutaj bardzo za oglądanie, trzymajcie się i pamiętajcie, że do 28 jest jeszcze konkurs na 1000 zł na moim kanale, więc zachęcam tym bardziej do korzystania. To będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.